Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek z konstrukcji. Wykonamy bryłę na najprostszą torebkę, więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania. Więc teraz jak przygotować na to wykrój? Na samym początku będziemy musieli określić wymiary podstawy tej torby i na tej podstawie właśnie będziemy budowali cały wykrój. Jest to najprostsza forma jaka może być, ponieważ ta długość odpowiada szerokości przedniej i tylnej ścianki torby. No i teraz musimy jakoś dorobić ten krótszy bok i powiedzmy, że on będzie miał 10 cm. Czyli musimy zaszyć tutaj 2 razy po 5 cm plus pół centymetra na zaszycie. Tak samo jest tutaj 5 cm plus 0,5 cm na zaszycie. Po drugiej stronie 5 cm, pół centymetra na zaszycie. I tutaj także. Dołączamy to do całej szerokości tego największego panelu. No i to z grubsza jest wykrój na taką najzwyklejszą szoperkę. Przygotuję jeszcze teraz dokładniejszy szablon w mniejszej skali, żeby tylko pokazać jak to wychodzi, oraz jeszcze później zademonstruję jak właśnie bawić się tutaj tą linią, ponieważ ona nam też ustala cały kształt torby i jak ona końcowo będzie wyglądała. Potrzebujemy teraz kawałek brystolu. Wyznaczam jakąś dowolną linię, powiedzmy na 6 cm. I tak jak przed chwilą wspominałem, to ma 6 cm, więc tutaj muszę poszerzyć to o 3 cm i pół na zaszycie. Tutaj teraz ustalam wysokość całej bryły, czyli będzie ona miała 13 i wycinamy to razem z tym i po drugiej stronie tak samo. Dzięki wielkie za kawkę. Tak wygląda gotowy wykrój na torbę typu szoperka. No może to być w ogóle na coś innego, no ale to jest chyba najbardziej charakterystyczny taki wyrób, więc można łatwo skojarzyć jak ta bryła wygląda i jak prezentuje się wykrój do uszycia właśnie takiej torby. Przechodzimy więc do szycia. Możemy te krawędzie piąć spinkami. Możemy także użyć innego sposobu, czyli taśmy dwustronnej. Jeśli chodzi o Sky, no to różnie ona się zachowuje. Ja ją po prostu przyklejam blisko krawędzi i po zszyciu zdejmuję. Często zdarza się, że wchodzi w jakąś dziwną reakcję, rozpuszcza się, strasznie się to klei później, więc dlatego używam jej tylko do przeszycia. Ładnie to się trzyma. Najpierw przeszywamy ten długi bok, a później dopiero będziemy zszywać tutaj. Przeszyję jeszcze drugą stronę i będziemy już łatać całość. Zostaje nam tylko wyjąć taśmę. Ona się ładnie kula. No i teraz musimy zszyć w ten sposób. Ten otwór, który nam pozostał, rozkładamy na płasko. Możemy spiąć na moment. Musimy teraz przeszyć także na pół centymetra. Musimy też kontrolować tą górną warstwę, ponieważ ona lubi zjeżdżać na prawo.
I rozszywamy jeszcze ten zakład. Teraz drugi bok. Otrzymujemy taką bryłę, więc wywracamy. Miniaturka torby. Wystarczy jakieś jeszcze rączki dorobić. Ale tutaj głównie mi chodzi na pokazaniu samej bryły, jak to wykonać. No i tu jest jeszcze ten charakterystyczny bok, czyli takie odwrócone T. Jeśli będziemy już to widzieć później, no to w głowie nam od razu przypomni się ten wzór, jak wyglądał wykrój i będziemy automatycznie wiedzieli, jak wykonać właśnie szablon, żeby otrzymać taki bok. A teraz przeszyjemy jeszcze drugą wersję, czyli zmodyfikowany trochę wykrój, właśnie pochylone boki. Teraz jeszcze jedna informacja, właśnie jak korygować tą całą bryłę i jak bawić się tą ścianką, żeby uzyskiwać inne efekty, inne kształty. Odrysowuję ten wykrój, żeby od nowa tego wszystkiego nie wymiarować. Przedłużam tą górną linię. No i przykładowo tutaj mogę sobie pozwolić na poszerzenie na 4 cm. I teraz jest kluczowy też moment, ponieważ można byłoby powiedzieć, że wystarczy połączyć te punkty razem. No nie do końca, ponieważ my będziemy zaszywali tutaj na pół centymetra, czyli jeden szef przebiega tutaj, natomiast ta część jest szywana tutaj i także na pół centymetra. Więc jak widzimy, ten odcinek powiększa nam się o te parę milimetrów. No i to spowoduje nam później już niezgodność wymiarową, ponieważ te odcinki nie będą takie same. To nie będzie się równało tym dwóm kawałkom razem, ponieważ końcowo wyjdzie nam około pół centymetra więcej. Więc właśnie dołączając tą linię do całej bryły, wyznaczamy pół centymetra. I dopiero do tego pół centymetra, które żeśmy odznaczyli, wyznaczamy linię. Ponownie taśma. Tutaj też ważny moment, żebyśmy tego nie przeszyli tak wzdłuż, ponieważ znowu pomniejszymy ten odcinek. Więc musimy dojechać w miarę możliwości do tego miejsca, gdzie ten prosty odcinek się pojawia półcentymetrowy, i wzdłuż niego doszyć do końca. Tutaj jeszcze dla dokładnego objaśnienia, nie przeszywamy tego tak jak idzie nasz szef, ponieważ znowu zrobi nam się tutaj za krótko w stosunku do tego wymiaru. Więc musimy dojechać tutaj do tej krawędzi, gdzie zostawiliśmy około pół centymetra, i lekko obracamy i przeszywamy na prosto ten odcinek.
Więc jak było widać, no niby to są takie drobnostki, pierdoły, no ale z tego względu może nam się później nie zgadzać, jeśli byśmy nie zostawili tego półcentymetrowego kawałka, to tak jak pokazywałem wcześniej, ten odcinek byłby za długi, a znowu jeśli byśmy zszyli wzdłuż, tak jak szyliśmy przy całej krawędzi, no to ten odcinek znowu byłby za krótki. Więc dlatego warto zwracać uwagę na szczegóły, ponieważ później ta nasza praca też jest przyjemniejsza. Jak teraz widać, te krawędzie ładnie nam się wymiarowo schodzą. Wszystko zeszyte, więc wywracam. Myślę, że efekt tych modyfikacji jest tutaj bardzo widoczny. No i to daje nam już konkretną informację, co się będzie działo, jeśli będziemy pracowali na tym boku. Tutaj była wykonana akurat prosta linia. Możemy zrobić łuki, wklęśnięcia, w zależności od potrzeb, co nam przyjdzie do głowy. No ale tutaj będziemy wiedzieli, co nam mniej więcej końcowo z tego wyjdzie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was także na kolejne materiały z konstrukcji, a jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz o zasięgu i trzymajcie się. Cześć!